Cześć wszystkim. Dzisiaj rozmawiamy o energii odnawialnej. Moim i waszym gościem jest Jacek. Cześć. Cześć Jacku. Ja jestem Rafał, pracuję w firmie Highlind w dziale produktowym. Od kilkunastu lat jestem związany z elementami złącznymi i hardware'owymi, a dzisiaj będziemy rozmawiali z Jackiem o energii odnawialnej. Z firmą Panduit jestem związany już ponad 8 lat. Z branżą elektryczną i energetyczną będzie to już ponad 20 lat. W tym czasie zajmowałem się m.in. projektowaniem, zajmowałem się marketingiem i sprzedażą. Myślę, że można powiedzieć, że mam spore doświadczenie w tej kwestii. Świetnie Jacku. Cieszę się, że będziemy mogli dzisiaj porozmawiać o wszystkich tajnikach związanych z energią odnawialną i tym produktom, które Panduit ma w swojej ofercie. Dokładnie tak. Diabeł tkwi w szczegółach, w takich małych rzeczach jak opaski, jak uchwyty, jak oznaczniki, które mają w trudnych warunkach wytrzymać wiele lat. Jacku, Panduit głównie kojarzy się z sektorem data center, telecenter, czyli wszystkie AI, które teraz nastąpił taki wielki boom. Natomiast jesteście mocno zaangażowani w przemyśle ciężkim i energetyce. Może powiesz kilka? Zgadza się. Rzeczywiście w tej chwili jesteśmy bardzo mocno zaangażowani również w sztuczną inteligencję, w dostarczanie rozwiązań, ale pierwotnie firma, która powstała w 1955 roku w Stanach Zjednoczonych, to była typowa firma elektroinstalacyjna. Dopiero później weszliśmy w tą branżę sieciową, ale w tej chwili również te nasze doświadczenia tak zwane sieciowe wykorzystujemy w branży szeroko pojętej elektrycznej, energetycznej i staramy się zaimplementować te rozwiązania również w terenie. Firma Panduit ma ponad 60-letnie doświadczenie w inżynierii materiałowej, tak więc my nie sprzedajemy plastiku, nie sprzedajemy metalu, stali, tylko my oferujemy konkretne rozwiązania pod konkretne aplikacje. Świetnie. Takie koncepcyjne podejście do sprzedaży i do prezentacji produktów jest szalenie ważne po stronie naszych klientów. My z nimi na co dzień współpracujemy, wy też, poprzez siatkę swoich kanałów. Natomiast Jacku, rynek energii odnawialnej w Polsce przeżywa ogromny rozkwit. Nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Unia Europejska wymusza na nas niektóre regulacje, musimy iść do przodu, musimy inwestować, musimy się zmieniać, musimy być bardziej eko. Zapewne dlatego Panduit celuje właśnie w ten sektor. Bo tu nie ma miejsca na kompromisy. Zwróć uwagę, że taka farma wiatrowa na morzu czy farma fotowoltaiczna, koszty jakiegokolwiek serwisu w tych miejscach są gigantyczne. My oferując nasze produkty minimalizujemy ryzyko wystąpienia awarii, co później przekłada się na konkretne koszty dla inwestorów. Mhm. Mówi się, że farma fotowoltaiczna to w waszym przypadku mniej więcej 20 lat spokoju. Tak? To jest ta gwarancja, którą dajecie nie tylko waszym produktom, ale funkcjonowaniu całej farmy, którą zamontujemy sobie albo na naszym podwórku, albo na naszym dachu, gdzie sobie kto wymarzy. Bardzo często są takie wymagania, że farma fotowoltaiczna powinna pracować minimum 20 lat bezawaryjnie i to są wymogi często na etapie projektowania czy na etapie przetargów. No właśnie, porozmawiajmy o tym naszym małym koledze, który tutaj mam na stole, tak. Bo wygląda dość ciekawie. To jest ta seria HCME, która jest zrobiona z acetanu i mówisz, że ten mały element jest w stanie wytrzymać na każdym dachu, w każdych warunkach przez kolejne 20 lat. Już Ci mówię. Kluczowy jest materiał. W tym przypadku, tak jak wspomniałeś, acetal. Ten mały uchwyt jest z niego wykonany. Teraz pomyśl, jak wyglądają warunki na takiej farmie fotowoltaicznej. Wszystkie elementy są narażone na promieniowanie UV, na skoki temperatur skrajne, tak, od minusowych do bardzo wysokich przy dużym nasłonecznieniu, po również skrajne zmiany wilgotności. No to jest taki, można powiedzieć, cocktail killer dla komponentów zastosowanych w takiej instalacji. I teraz ja już miałem parę razy okazję zobaczyć, co się dzieje z komponentami, które zostały zastosowane, a nie były przeznaczone do montażu w takich skrajnie trudnych warunkach. To po 5, nawet po 3-5 latach
ulega degradacji, po prostu te elementy się rozpadają. Dlatego ważne jest, żeby używać odpowiednich materiałów. Wiem doskonale z praktyki i z własnego doświadczenia, bo jestem użytkownikiem takiej farmy No i właśnie. tego typu elementy już praktycznie przestały istnieć na moim. To- Tylko dlatego, że nie były zastosowane. To po spotkaniu w firmy. kuluarach porozmawiamy o tym, jak Ci pomóc z Twoją Świetnie. istniejącą instalacją. Super. Mówisz, że 20 lat gwarancji dajecie na te elementy plastikowe. Rozumiem, że to jakaś szalenie trudna droga do tego, żeby móc je zatwierdzić i żeby zapewnić im poprzez szereg testów, które wykonujecie, prawda, w jakiś na żywo, w różnych warunkach, tak? Po to, żeby ten produkt spełniał wszystkie te wymagania, którym później będzie w użytkowaniu poddany. Oczywiście, jak najbardziej. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że mamy wieloletnie doświadczenie, tak? Ponad 60-letnie doświadczenie w inżynierii materiałowej. Również mamy własne laboratoria. Te nasze produkty są poddawane cyklom starzeniowym w komorach starzeniowych. Oczywiście nie będę w tej chwili wchodził w szczegóły, ale my jesteśmy pewni tych naszych rozwiązań, dlatego dajemy 20 lat gwarancji. 20 lat gwarancji na produkty dedykowane do fotowoltaiki. W tej chwili jest to unikalna oferta. Z tego, co się orientuje, nikt inny nie oferuje czegoś takiego. I pamiętajcie proszę, tu mówimy o jednym elemencie. To jest uchwyt krawędziowy, jednoczęściowy, bardzo szybki w montażu. Jeśli porównamy alternatywne rozwiązania na rynku, również jest to atrakcyjne rozwiązanie cenowo. No i jeszcze ten ostateczny, chyba największy argument, 20 lat gwarancji, co powinno naprawdę przekonać wszystkich rozumiejących problemy, jakie pojawiają się na takich farmach fotowoltaicznych, że to jest dobry produkt i warto go zastosować. Rozumiem. Świetnie. Przejdźmy z energii słonecznej na energię wiatrową. Jasne. Tutaj widzę, również możemy pochwalić się jednym z produktów, które dumnie prezentujecie. Tak. Jest to produkt VeriSafe, który zapewni pewne bezpieczeństwo w trakcie pracy, w trakcie przeglądu, ale myślę, że swoje słowa eksperckie mogły tutaj rozwiać tą nutę tajemnicy nad tym produktem. Tak, to jest bardzo ciekawy produkt i znowu jest to unikalne rozwiązanie na rynku. To jest, my to nazywamy detektor nieobecności napięcia i służy właśnie do weryfikacji, czy napięcia w danym urządzeniu, najczęściej jest to szafa, nie ma. Tradycyjnie, standardowo otwarcie szafy i przystąpienie do jakichkolwiek czynności, czy serwisowych, czy jakichś innych, wymaga spełnienia całej procedury bezpieczeństwa, czyli przygotowanie technika, sprawdzenie sprzętu pomiarowego, zweryfikowanie, czy ten sprzęt działa, otwarcie szafy, dokonanie pomiarów. I oczywiście to jest długi czas, to Czyli raz. cała checklista wszystkich. Oczywiście, cała checklista musi być to zgodnie to, co powiedziałem, z procedurami, ale jeszcze dodatkowo zawsze jest ryzyko porażenia, tak? Nawet może się zdarzyć, że pojawi się niepowołana osoba i zrobi coś nieodpowiedniego. I tu rozwiązaniem jest właśnie VeriSafe, gdzie za pomocą jednego przycisku, który znajduje się tutaj, tak, zasymulujemy tutaj wyłączenie zasilania w szafie, ale tu zawsze wiadomo, że może być jakaś indukcyjność, może być pojemność, mogą być jakieś inne resztkowe napięcia. Weryfikujemy niespełna 10 sekund, sprawdzamy, czy napięcie nadal jest. Nie ma. Zapaliła się zielona lampka, możemy bezproblemowo otwierać szafę i przystępować do czynności. I co ważne, to urządzenie dokładnie wypełnia wymogi tej procedury zgodnie z normą, tak więc możemy to w zupełności zastąpić i w 100% zapewnia nam bezpieczeństwo przy kolejnych pracach, które nastąpią. Rozumiem. Czyli to zastosowanie nie tylko do energii wiatrowej, ale do wszystkiego rodzaju jak najbardziej szaf sterowniczych, do których wymagany jest ogólny dostęp, przegląd i nadzór. Tak, ale dlaczego energetyka wiatrowa i to urządzenie, my przynajmniej uważamy i już wiemy, bo z doświadczenia, że to ma znaczenie i że to ma sens. Pomyśl teraz sobie o gondoli. Ten technik, ta osoba, która musi wejść i dokonać różnego rodzaju czynności, musi wspiąć się na górę. To jest czas, to są duże koszty.
Ja nie mówię tutaj jeszcze dodatkowo, pomyślmy sobie o turbinie, która znajduje się na morzu. Tak? To jest jeszcze większe problemy, jeszcze więcej czasu. Jeszcze większe niebezpieczeństwo. I koszty, i niebezpieczeństwo. Wszystko to się razem kumuluje. Tak więc wykorzystanie tego rozwiązania bardzo skraca czas i oszczędza koszty. I oczywiście, co najważniejsze, przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Jacku, właśnie, turbiny na morzu i cała infrastruktura morska, która teraz bardzo intensywnie się rozwija i wiele słyszymy o tym nie tylko w mediach, ale rozmawiamy o tym praktycznie przy stole. Wiem, że macie taki świetny produkt, który nazywa się Ura Protect, który chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami ten kabel, który montowany jest na dnie morskim. Jest to dość niekonwencjonalne, a troszkę inne rozwiązanie od tych standardowych procesów, w którym możemy zastosować jakieś metody zasypowe albo czy też bezpośrednio położyć ten kabel na dnie. Tak, jest to dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jest to system osłon wykonanych z poliuretanu. System ten montuje się w trakcie układania kabla ze statku. Tak więc porównując to do takich standardowych procedur, o których wspomniałeś, jesteśmy w stanie oszczędzić czas mniej więcej 4-krotnie. Wtedy ta instalacja jest znacznie szybsza i uzyskujemy oczywiście dużo większą ochronę tego kabla, który leży na dnie, być może właśnie przed tymi dziwnymi statkami, które gdzieś tam pływają. I mają ochotę je uszkodzić, a Wasz produkt przeciwdziała tego typu uszkodzeniom. Tak, dokładnie. Świetnie, świetnie. Widzę, że wychodzicie naprzeciw staramy się. tego typu rozwiązaniom. To jest należy pamiętać, tak? Powtarzamy to zawsze, że jesteśmy marką premium, staramy się oferować produkty najwyższej jakości. Jakość w dzisiejszych czasach nie zawsze jest wystarczająca, dodatkowo trzeba mieć inne atuty, przedstawić inne atuty, dlaczego ten produkt warto wykorzystać w rozwiązaniach, nie tylko jakość, gdzie w tej chwili różni klienci na to patrzą. Jasne, jasne. Żeby uzupełnić temat energii odnawialnej, nie może zabraknąć tematu magazynów energii. Oczywiście. Tak, magazyny energii, które pozwalają nam w sposób swobodny korzystać z tej energii, kiedy zwykła, typowa infrastruktura jest dla nas niedostępna w jakimś okresie. Czy moglibyśmy jakby rozszerzyć ten temat i powiedziałbyś coś ciekawego na temat norm, które musi spełnić taki magazyn energii, tych regulacji, czy firma Panduit jest przygotowana do tego wszystkiego? Jeśli chodzi o magazyny energii, to tu jest oczywiście bardzo szeroki temat i można rozmawiać na ten temat bardzo długo. Ja bym bardziej skupił się na uchwytach kablowych. Jest taka norma IEC 61914, która definiuje, co to jest uchwyt kablowy i do czego służy. Według tej normy uchwyt kablowy to jest taki element, taki produkt, tak, który tutaj na przykład widzimy, który ma za zadanie utrzymać kable na miejscu. Dodatkowo musi wytrzymać siły elektrodynamiczne, które mogą pojawić się w trakcie zwarcia i ma ten uchwyt za zadanie zabezpieczyć infrastrukturę przed zniszczeniem. Ta norma co do zasady nie jest obowiązująca prawnie, ale my według nas uważamy, że warto stosować uchwyty kablowe i dobierać je właśnie według tej normy. Dlaczego? Ja myślę, że to jest znowu tak bardzo szeroki temat, że możemy umówić się na kolejny podcast i porozmawiać na ten temat. Bardzo chętnie. Rozumiem, że to bardziej dotyczy energii instalacji przemysłowych, a nie domowych. Tak, bo tak. W instalacjach domowych raczej nie oczekujemy wystąpienia tak silnych prądów zwarciowych, które mogłyby nam poczynić tak wiele szkód. Bardziej, tak jak mówisz, jest to kwestia energetyki zawodowej, instalacji, projektowania instalacji przemysłowych. W tym przypadku uważamy, że powinno się stosować rozwiązania zgodne z tą normą. Wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia silnych prądów zwarciowych. No tak, bo to przede wszystkim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nie tylko ludzi, ale też infrastruktury budynku. Oczywiście. A te produkty spełniają wszystkie te wymagania. Jak najbardziej. Ochrona życia i mienia. Aha.
Świetnie, świetnie. Dyrektywa ESG. Mówi Ci to coś? Oczywiście mówi mi to bardzo dużo. Jest to dyrektywa, która jest w trakcie wdrażania. Z tego, co się orientuję i pamiętam, ona już powinna być wdrożona, ale jak to w naszym biurokratycznym, nawet nie kraju, tylko w naszej biurokratycznej Unii Europejskiej, to trwa dłużej niż zakładano. Dyrektywa jest w trakcie wdrażania. My z naszej strony wprowadziliśmy do naszej oferty opaski kablowe PIR, czyli one się nazywają Post Industrial Recycled i one są produkowane z materiałów, z odpadów poprodukcyjnych. Z jednej strony wykorzystujemy materiały, które są odpadami, ale z drugiej zapewniamy jakość, która nie odbiega od standardowych rozwiązań. Czy jednocześnie ograniczacie tutaj ślad węglowy, korzystając z tego procesu? Ograniczamy ślad węglowy. Wiem, że są przeprowadzone takie badania, które mówią, że w tej chwili około 9% plastiku jest poddawane recyklingowi, tylko 9%, a do roku 2050 szacuje się, że około 12 miliardów ton plastiku będzie zalegało na wysypiskach, będzie zatruwało rzeki i oceany. Panduit stara się wyjść naprzeciw tym wyzwaniom. I mówisz, że przy zastosowaniu tego typu materiału z recyklingu te wyroby będą osiągały takie same parametry. To jest właśnie w tym najlepsze, że uzyskujemy produkt, który nie odbiega jakością od standardowego produktu, dzięki czemu firma może w raporcie ująć swoje oszczędności zastosowania tego pierwotnego plastiku, tworzywa sztucznego i nie traci jednocześnie nic na jakości swojej instalacji. Dobra. Jacku, dziękuję Ci serdecznie za tą dawkę informacji. Również. To naprawdę olbrzymia porcja informacji, które przekazałeś dzisiaj. Wszystkie te produkty są w Waszej ofercie, są również w naszej ofercie, także serdecznie zapraszamy do tego, żeby zapoznać się nie tylko ze szczegółami, ale możliwe nawet dokonać zakupu. Podsumowując, jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za zaproszenie na podcast. Ja tylko chciałem wspomnieć, że nieważne co robisz, ale prawdopodobnie Panduit jest w stanie Ci pomóc osiągnąć sukces, jeśli skorzystasz z naszych rozwiązań. Dzięki, do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Dzięki.